45, czyli po prelekcji motocyklowej. Zobaczcie tutaj ten motocykl, słuchajcie, jestem z kolegą Tomkiem i z tym potworem za chwilę tu będziemy rozmawiać o tym, więc zapraszam na dzisiejszy odcinek, jesteśmy na zlocie w Wielczu. Chwilę musicie zaczekać, zaraz wlatujemy i będzie kilka słów o potworze. Zaraz tu będziemy wjeżdżać, tam jest scena. Na chwilę oponę wam zabiorę. Tak, zaraz będziemy podjeżdżać. Nie? Tutaj w środku. Dobra, Gotowy? musimy jakoś wepchnąć się. Poczekaj. No, już... Tak, pod A. scenę lecimy. O, dzięki. To Tomek będzie. Witam w ogóle serdecznie. Witam, super impreza w Wielczu. Brawa dla organizatora Stefana, że tutaj się podjął zorganizowania takiej pięknej imprezy na wielczańskiej ziemi. I brawa dla kolegi Tomka, że tutaj zaszczycił tą imprezę i przyjechał swoim potworem. Stefana i Iwony, przepraszam. No to dziękuję za taki wstęp w ogóle. Nie wiedziałem, że jestem celebrytą. Autografy później, także... No. Tak, autografy będą na koniec. Tak? Tak. A możesz to trzymać, wiesz, można Tak jest zawodowo chyba. Tak jest, może tak. Szpak tak trzyma chyba. Słuchaj, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby zobaczyć ten piękny motocykl. Nie wiem, czy każdy wie, a tutaj, ale dziadek Tomka w latach 80., dobrze? Tak, dokładnie. W latach 80., słuchajcie, widząc tylko prospekt Harley'a Davidsona, wpadł na pomysł, że zbuduje coś takiego. Czy dokładnie tak było? Wiesz, dziadek zawsze był człowiekiem, który budował jakieś motocykle, przerabiał, ale gdzieś tam się zaległa idea, żeby zbudować własną konstrukcję. I on w ogóle zaczął dwucylindrowy silnik budować, już był motocykl jakimś dość zaawansowany. To był jakiś koniec lat 70. I wtedy się okazało, że Harley pracuje nad prototypem czterocylindrowego motocykla. I on stwierdził, dobra, no to ja to zrobię. I ten dwucylindrowy poszedł w kąt i zaczął budować konstrukcję czterocylindrową. Także tutaj to, co widzicie, to jest konstrukcja wizualnie, no może podobna do Elektry. No ale to jest silnik widlasty, czterocylindrowy, wałki rozrządu są w głowicach, napędzane paskiem rozrządu. Także to już w tamtych czasach było dość rewolucyjne, bo ja zawsze trę się z kolegą Czechem, który jest fanem Ducati. Kto był pierwszy? Czy Ducati z paskiem rozrządu, czy dziadek? No i dziadek był pierwszy. Tak? Tak, dokładnie. I tak właśnie te prace trwały kilkanaście lat. To, co tu widzicie, to jest wytwór jednego człowieka. Tutaj z Harley'a są gaźniki, które ja już założyłem, bo wcześniej były od MZ-y, i korbowody. Przeciwwagi w wale są od NSU 600. Takie podstawowe elementy, które były wtedy dostępne w latach tych 70-80, czyli tłoki, to jest maluch 600. Jakieś tam krzywki rozrządu, to był pocięty wałek malucha. Alternator fiatowski przerobiony. Rozrusznik Fiat, skrzynia biegów to na przykład są zębatki, przesuwki to jest duży Fiat. A cała reszta jest wykonana. I teraz można w to wierzyć lub nie, ale nawet te ozdoby na błotnikach, to wszystko jest zrobione. To jest na wzór Harley'a, ale to nie jest harley'owskie. Zaciski hamulcowe, zawieszenia, rama cała, błotniki, zbiornik, wszystko jest wykonane. Wyklepane gdzieś tam w zaciszu domowym. Zaznaczam, że nie miał gumówki, tudzież flexa, różnie na to nazywają. No. Do mnie to dotarło jakiś czas temu dopiero, że on nie miał takich narzędzi. Miał zwykłe ręczne narzędzia, wiertarkę stołową, małą tokarkę. No i w pracy, wiadomo, miał frezarki, jakieś takie rzeczy, bo on pracował
To był zakład remontowy PKS-u. Właśnie to ważne pytanie, jaki zakład? Użyć materiału. Można już to powiedzieć, gdyż zakładu nie ma. No. Są takie anegdoty, że tam wiele osób często stało pod bramami i czekało na dziadka typu, bo on miał coś tam zrobić. Na przykład Adam Meller zawsze mówił, ile ja się pod tą bramą naczekałem, nie? Bo mówi, zaraz wyjdę, mówi 17-18, jego nie ma, nie? On tam sobie, prawda, dłubał. I tak to wyglądało. Jakieś elementy, na przykład aluminiowe typu pompy hamulcowe są z duralu. Dural pozyskiwał z śmigieł. Na przykład miał, nie wiem, to była taka rodzinna historia, to się ostatnio potwierdziło, że gdzieś tam chodził, rozbierał silniki lotnicze, jakieś tam różne elementy, miał do tego dostęp, więc w domu są kawałki śmigła. Podobno Messerschmitt, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale pompy hamulcowe są wykonane właśnie z takiego materiału. Nie? Koła, jeżeli patrzycie, to też są odlewy. Koła są z dwóch połówek, to jest wszystko skręcane. Dziadek mówi, ja nie lubię łyżek, żeby wymienić oponę, można przecież rozkręcić koło i sobie tą oponę wymienić. Także tu jest dużo takich dziwnych patentów. Powiem wam tylko tyle, ja jeżdżę nim 30 lat już prawie. Gdzieś od 10 lat jeżdżę gdzieś tam też Harley'em, jakimś Evokiem i zawsze tak sobie patrzę, mówię, Harley ma ponad 100 lat tradycji, ale jeszcze wielu rzeczy się nie nauczył. Jakby obsługa tego motocykla w wielu przypadkach jest o wiele prostsza niż takiego Harley'a, nie? To jest w ogóle ponadczasowe, nie? Sam rozrząd, no Harley cały czas robi na popychaczach, no nie ma nic z tym złego, no ale wałki w głowicach raczej są bardziej nowoczesne, nie? Jakiś naprowadź marki. Pokazał tutaj, wiesz, co do czego, bo widzę, że różne są jakieś, wiesz, wajcha taka. A czy jeszcze tak jakby ktoś tam, prawda, powiedział, a filtry są z Kuriakina. No tak, są z Kuriakina, wcześniej były gaźniki ADMZ i filtry oryginalne, które dziadek zrobił, mam na półce, one wrócą tutaj. Te filtry to jest nagroda, którą motocykl zdobył w 2017 roku w Czechach na Custom Show. To był taki pierwszy moment, kiedy żeśmy go jakby pokazali za granicą. Ja oczywiście jestem tam skromny, ten wie, kurczę, tam takie sprzęty są po $100 000, a ja przyjechałem na kołach po prostu te 400 km w jakimś tam deszczu i on no, nie wyglądał atrakcyjnie. Ale zostawiliśmy gdzieś tam go przy głównym trakcie, a niech stoi i pokazuje się tam. I jest taki człowiek, jak sobie w internecie sprawdzicie, Horst, który jeździ po całym świecie i dokumentuje właśnie różne takie motocykle, eventy i tak dalej. Był nawet w Łebie. I on zostawił mi kartkę, koniecznie wystarczy. Ja już byłem przygotowany, zostawiłem taką ulotkę tam dwujęzyczną o tym motocyklu. Czasem jest tak, że mówiąc szczerze, no możesz 10 razy powiedzieć historię, ale już jak mówisz to 100. raz, to masz przeczytaj, a później przyjdziesz, ja ci opowiem. I taka ulotka leżała, ja ją przeczytał i mówi, ja się zakochałem. I wtedy ten motocykl wygrał główną nagrodę, ale Horst zrobił wspaniały wstęp, bo my możemy sobie rozmawiać o tym, że ktoś tam zrobił, coś dzisiaj też można zrobić, ale czasy, kiedy on to robił, były w sumie bardzo smutne i ciemne. To były lata 80., gdzieś tam 70-80, kiedy było, nic chyba nie było w Polsce. I masz gościa, który ma zdjęcie, które mu wysłał kolega z Niemiec, bo sobie kupił Elektrę i on sobie patrzy i mówi, ja też taką Elektrę chcę. I on to robił w tych smutnych czasach, z tym swoim marzeniem i on je właśnie zrealizował. I Horst zrobił taki wstęp dla tych ludzi z połowy Europy, że dzisiaj możesz mieć katalog, otworzyć sobie, prawda, coś kupić, a on tego nie miał, on to wszystko zrobił. Czyli miał jakąś wizję, jeździł po zlotach, coś tam pomierzył, sprawdził i to wszystko było w głowie, on to zbudował. I to było najważniejsze tam właśnie, ta nagroda. Tak się zaczęło. Później byliśmy w Niemczech, tam dostał Best Engineering, są największe takie targi, znaczy impreza customowa w Niemczech, Bad Salzuflen. I dostał nagrodę Best Engineering. Ktoś mnie pytał, dlaczego tam mówią o Stanisławie? Ja mówię, no bo to dostał dziadek, konstruktor. I to dla mnie największa nagroda jakby jest, nie? Ukłon jakby dla niego. Tam też były firmy jakieś światowe, całe teamy, a myśmy z żoną tam we dwójkę pojechali i ten motocykl zaprezentowali.
I to było takie naprawdę zwieńczenie chyba jego pracy. No i co tam dalej? Bo uciekła mi myśl. Aha. Dobrze ci idzie. Trafiliśmy do Holandii później. Okazało się, że następny taki facet jak Horst Onnoveringa, który nas szukał od paru lat, że chciał to zaprezentować w Holandii. Myśmy tam trafili jakoś tak, siedziałem w domu, jakaś impreza customowa będzie w Holandii, koło Amsterdamu. Napisałem jakoś do mnie, zapraszamy was. Ja ciebie szukałem od lat. Pojechaliśmy i też został doceniony. No ma się ukazać artykuł gdzieś tam w Holandii, zobaczymy. To trochę trwa wszystko, ale się okazało, że ta historia gdzieś krąży po świecie. Tam mieliśmy takie zdarzenie, pojawił się człowiek z chodzikiem, francuskojęzyczny, więc albo to był Francuz, albo Belg, nie wiem. I on mówi, że w latach 80. był w Polsce na motocyklu i ktoś mu o tym motocyklu opowiadał. No i ja mówię, kurczę, to było w latach 80., to chodź, ten motocykl tutaj jest. Więc to gdzieś krąży po świecie. No i bardzo jest to przyjemne i nobilitujące i jakby zwieńczenie tej całej pracy, którą dziadek wykonał i tego marzenia, które on właśnie spełnił. To jest też druga misja, mówię, nie czekajcie na spełnianie marzeń, tylko je po prostu spełniajcie. Jeżeli on w trudnych czasach mógł to zrobić, to dzisiaj to macie po prostu wszystko podane na tacy. Trzeba się tylko zdecydować i podjąć ryzyko. I on to podjął. I teraz idąc dalej, moim marzeniem było zawsze nim jeździć. Jako dziecko sobie myślałem, będę kiedyś jeździł. Dopiero ostatnio do mnie dotarło, że 30 lat nim jeżdżę. I nawijam kilometry i sobie myślę, kurde, po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem. Bo mówisz o 91, tak? On zmarł w 91 roku w grudniu. Zmarł nagle. To był, mówiąc dzisiaj, to był młody facet, bo miał 66 lat. Tam niecałe. Dzisiaj 66 lat. Byłem na imprezie w pokoju, facet miał 75. W zasadzie nie wiedziałem, ile on ma lat, nie? Dla mnie dziadek był zawsze starszym gościem. No ale to kiedyś tak było, że to był starszy, stateczny pan. Dzisiaj 70-80 lat, nie wiesz, czy on ma tyle, nie? No i tak wracając, dziadek odszedł dość nagle i ten motocykl został. On go tylko odpalił, ten silnik chodził za 2-3 dni i się zatarł. Dziadek ze z tym stoickim spokojem po prostu go rozebrał, usunął awarię, złożył go i tak go zostawił. Później ja go odpaliłem z wujkiem, jeździłem nim 30 lat i 2 lata temu miałem pierwszą poważną awarię, w sensie zachciało mi się 4 lata temu wymienić łożyska w rozrządzie. Kupiłem komplet łożysk, wymieniłem je i właśnie jedno z tych łożysk się rozsypało. Byłem na Słowacji akurat. I pierwszy raz musiałem go przywieźć na przyczepie do domu. Ale z drugiej strony była to okazja zajrzeć do środka, bo rozrząd tam rozbierałem parę razy, ale nigdy nie rozbierałem dołu. Więc to było też ciekawe doświadczenie, okupione nieprzespanymi nocami, oczywiście pod stres, czy to robić, czy nie. Czy ja dam radę? Oczywiście, że dam radę, jak nie, no, kto ma dać, jak nie ja. I zrobiłem to przy pomocy, oczywiście gdzieś tam wał zregenerował mi Tomek Bartosiński, też jest człowiek z ogromną fazą, jak to nazywam. To nie jest mechanik, tylko artysta. I cieszę się, że do niego trafiłem, także zregenerowaliśmy wał. No i teraz nawijam nowe kilometry. Oczywiście pozwoliłem sobie zaingerować w ten silnik, bo dziadek był zawsze człowiekiem, który szedł do przodu. Były jakieś zarzuty, jak mogłeś coś tam zmienić? Ja mówię, no, jak to mi zabroni? Dziadek szedł do przodu, gdyby chciał zbudować kopię Harley'a, to by zrobił dwucylindrowego 1200 wtedy na popychaczach, ale tego nie zrobił. Więc ja zmieniłem rozrząd, zmieniłem zawory, założyłem inne gaźniki, jeszcze tam parę drobnych rzeczy i motocykl po prostu w tym momencie, znaczy on zawsze jeździł fajnie, ale on teraz jeździ jak normalny motocykl, w sensie możesz się poruszać naprawdę z prędkościami jakie chcesz, nie? Przelotowo nigdy nie sprawdziłem, ile jeżdżę najwięcej, no ale tam 150 sobie kiedyś leciałem autostradą, wcale mu to nie przeszkadzało, nie? Zmierzam tylko do tego, że ta konstrukcja po prostu jest zaawansowanym motocyklem, w zasadzie można by powiedzieć, że seryjnym.
To też jest niesamowite, bo nie ma żadnej dokumentacji. To wszystko było w głowie tego człowieka. No i teraz to tutaj widzicie. I on niczym nie odbiega od seryjnych sprzętów. Już nadmieniałem wcześniej, że tam jeżdżę jakimś Harley'em Evo, super, fajnie. Ale patrzę sobie, mówię, kurczę, 100 lat tradycji, a paru rzeczy tam nie poprawili jeszcze, nie? Słuchaj, bo tutaj blok Ile silnika. A pytanie było, ile opon? Z 5-6 kompletów może. Opony znikały wcześniej, bo na jakiś ciężki motocykl, dopóki się jakieś tam porządne nie pojawiły, to po prostu to tam znikały w oczach. Drugie pytanie, kiedy swój motocykl wypuścisz na rynek? A, to jest pytanie od sąsiada mojego. To jest takie grube pytanie, nie? Ale odpowiem, oczywiście. Nie osiadłem na laurach. Przemyśl, dziadka nie zabił. Nie, właśnie dziad... A ja ci w tym pomogę. Od początku. Więc teraz wrócimy do początku. Zanim powstał ten motocykl, dziadek zaczął budować dwucylindrowy silnik. Jak ja byłem 5-6-latkiem, to pamiętam, że to stało w garażu i on to sprzedał. A jak zaczął tego robić, to tamten poszedł gdzieś do ludzi. Minęło lat, nie wiem ile, 20 albo 30. Dostałem gdzieś tam informację, że chyba silnik twojego dziadka jest gdzieś tam w Rzeszowie. Więc co wy gadacie? No ale dobra, daj tam numer, pogadamy. Gość wysłał mi zdjęcie i patrzę, faktycznie, no, ręka dziadka. Po 3 latach udało się o to odkupić. I teraz odpowiadając, jestem w trakcie. Odbudowuję, będzie to połączenie starego z nowym. Tamten silnik to jest 1000, też V-ka, oczywiście wałki rozrządu w głowicach, napędzane paskiem rozrządu, czyli nie cofamy się, wszystko jest nowoczesne. Skrzynia biegów też jest zrobiona od podstaw, tam zębatki są od M-ki, ale cała obudowa zmieniać jest już wykonana przez dziadka. Odzyskałem jeszcze wtedy ramę, koła, to zostało, ja zrobiłem swoją ramę. Będzie stare z nowym, czyli jego silnik, moja rama, zawieszenia już nowoczesne i to będzie taki sprzęt, nie wiem czy kojarzycie historię Indiana a la Bert Monroe, czyli pozycja sportowa. To troszkę trwa, no ale jestem już na etapie, silnik jest odpalony, bardzo fajnie chodzi. No do jazdy jeszcze troszkę brakuje, no ale to myślę, że tam może w tym roku pierwsza jazda się odbędzie. Ale idąc dalej, żeby nie było tak łatwo, bo dziadek mi podwiózł poprzeczkę, jak to było w polskim filmie, zajebiście wysoko, nie? To się odnalazł jeszcze inny silnik i on jest mniej zaawansowany, w sensie dużo ja muszę zrobić, ale on już czeka. Także to też będzie taki, wiesz, przysłowiowy środkowy palec dla reszty. To będzie jakaś taka 900 wtedy. Też V-ka. Zobaczymy jeszcze jakie głowice założę, bo tam mam 3 opcje różne. Nie wiem co wymyśleć. Także sąsiad jeszcze jakieś? A to uzgodniliśmy to pytanie, tak? A drugie? No dobrze, trzymam cię za słowo, jest to nagrane. Tak. Będzie w necie, 200 000 osłon. No słuchaj, to jeszcze, że za free, tak? Ten? Okej. Tomek, słuchaj, bo tutaj no nie wszyscy wiedzą, nie wiem czy o tym mówiliśmy, ale ten blok silnika też został Tak. od dziadka. Słuchajcie, wracając tutaj, bo tam trochę ta rozmowa uciekła. No bo to się często zdarza, a skąd jest silnik, mimo że żeśmy o tym mówili. Silnik też jest wykonany ręcznie. Blok, obudowa skrzyni biegów, sprzęgła to są odlewy. Czyli najpierw powstały drewniane modele i później było odlane modele, obróbka oczywiście z krawaniem. Cylindry, głowice są frezowane z gotowych bloków aluminiowych. I teraz ciekawe jest to, że mamy tutaj 4 głowice, 2 przednie, 2 tylnie, no i jeszcze mamy lewa i prawa. I wszystko jest wykonane ręcznie, na maszynach manualnych. Żadnego CNC. I to jeszcze z opowieści pamiętam, że dziadek stał nad frezerem i mówił mu: podbierz tu tyle, a tutaj tyle. I tak się to odbyło. Teraz jak rozbierałem ten silnik i oglądałem to dość dokładnie, to jest niesamowite, bo to jest bardzo dokładnie wykonane. I to nie jest tylko obrobione tak po prostu, tylko są podebrane miejsca tam, gdzie materiału ma nie być, tego nie ma. Czyli to nie jest obtoczone czy coś, tylko to jest po prostu frezowane, nacinane i to wszystko jest naprawdę przemyślane. Co to?
Nie wiem, ktoś ma jeszcze jakieś pytanie tutaj do Tomka? To może do tego byś, która wajcha do czego, bo tak się... Która wajcha do... No właśnie, no właśnie. Nie, wajchy są normalne. Jedna wajcha jest, ale Widzę coś, nie wiem do czego to służy. A to tu... No to jest sanie. Tak. A finalnie ile ma koni? Wiesz co, ja go nie hamowałem. Mam teraz opcję, żeby to zrobić. Ale no, znaczy oceniam, nie wiem, 60-70 koni powinien mieć. No zobaczymy. Może w tym roku się uda. do Tutaj. czego tutaj jest to? Zobacz, To ta jest wajcha. zawór oleju, bo to jest silnik z suchą miską olejową. I teraz tak, Harley ma w pompie zaworek zwrotny. Tutaj tego nie ma, więc trzeba pamiętać, żeby ten olej zamknąć. No i go otworzyć. Żeby nie spadło na glebę wszystko. Tak. Ale to jest wyrobiony nawyk, który po prostu jest A zawsze tutaj dobry. powiesz o tych kontrolkach? O, tego jest Kontroli. trochę. No jest ich trochę. Znaczy tu są takie wskazy, jest ciśnienie oleju, jest ładowanie, no i to później halogeny, jakieś takie rzeczy. Aha. Luz, najważniejszy luz. No tak, tak. luz. Jak sobie popatrzycie na przykład na przełączniki, no to PRL czystą gębą, nie? No, Tylko ale jak obudowa ładnie- drobiona. ale jak ładnie wpasowane, tak, nie? Dokładnie. Także to są takie elementy, które gdzieś tam no, były dostępne, nie? Ale natomiast osprzęt i zegary są Jägera, nie wiem skąd to A miał, tutaj ale mamy co, taki tu schowek? mamy wlew paliwa. Aha. Pięknie. Tutaj są jakieś schoweczki? Schowki, tak. W ogóle cała ta owiewka jest aluminiowa. Ja w ogóle myślałem na początku, tak dzisiaj tak siedzimy, patrzymy, mówię, czy to nie jest taka obudowa waty cukrowej z PRL-u. Nie. Choć jest podobna. Ale tak patrząc, właśnie mówię, no zawsze jest spór, czy to jest od Harley'a na przykład. A tutaj gdzieś Chauvel stoi, ma ten sam element. No Ale nie. te są policyjne, nie? Widziałem teraz policyjne. Tak, to wszystko jest, rozwoje, nie? nawet takie elementy, nie? Bo zawsze, dobra, wszystko zrobione to jest od Harley'a. Nie, to też jest zrobione. Nie? Nie no, pięknie. Także no, historia się toczy, kilometry się nawijają. Zobaczymy, co będzie dalej. No. Widzę 21 minut, więc myślę, że teraz, nie wiem, jeżeli ktoś chce coś spytać, ale nie widzę nas, to myślę, że duże brawa dla kolegi Tomka. Ja to daję radę i dla dziadka Tomka. To nie dla mnie, tak. Dziękuję bardzo. Można też podejść, tak? I jeszcze... Może go odpalisz teraz, Ale poczekajcie jeszcze, panowie, poczekajcie. No. W imieniu jeszcze tutaj jestem. Tutaj, no. Tutaj. Gdzie? Tutaj jestem, no. I w imieniu organizatorów specjalnie dla Tomka voucher na przegląd okresowy motocykla w Wielczu Laskowicach. Jak przejdzie to... Pięknie, brawa! Promodę rejestracyjny liter przegląd. Ja już mam pomysł nawet na to. Nie będzie łatwo. Także wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, że przyjechałeś. U mnie Jeszcze wszystko. wielkie brawa dla Tomka. Dziękujemy. No za podejść do motocykla. Dziękuję bardzo. Obejrzeć, przejechać się. Tomek powiedział, że to łapy najdalej, bo puści go. Odpalamy? Odpalamy, no. Bo on więcej razy powiedział o ciału niż o motorze. To też dużo znaczy. Teraz tak, Podtrzymać ci. olej, benzyna. Dziadek się nie lubił schylać. Jest kranik. Tu jest kranik. No i Patrz. Pali na dotyk. tak. A on brał udział w konkursie na najgłośniejszy wydech, czy nie? Nie. A tu jest dobry dzień. Myślę, że to wygrał ten konkurs. Pięknie. Reaguje bardzo ładnie na nas, jakby ktoś pytał. Pięknie. Zresztą słychać. I naprawdę bardzo ładnie jeździ. A to tylko prototyp. No, strach się bać, co będzie później. No zobaczymy. Wypuścimy numer 2 i numer 3. To było. No, No dobra. kończymy, nie? Bawcie się. Jak ktoś tam obejrzy, to będzie bawić. Dobra, oddajemy tutaj, dzięki. A my za 15 minut rozpoczniemy kolejny koncert. Zespół się będzie stroił. Musimy deskę postawić. Deskę, no idziemy poszukać Jak deski. O, a łapki się tam wyklepie. Nie, no fajnie. Słuchajcie, ja wam jeszcze chciałem powiedzieć, że kolega Tomek też będzie w Łebie.
A w Łebie będzie konkurs w tym roku na najlepszą wydumkę, na najładniejszą, najfajniejszą, taką, która się nam spodoba. Będzie Nie? surowo. Będzie surowo, Nie, także jak żartuję. macie jakieś takie fajne, różne sprzęty, to zapraszamy do Łeby. W ogóle powyciągajcie to z tych garaży, bo tego było dużo, tych przeróbek i to trzeba pokazywać, że właśnie, ta to coraz idea mniej jest, takich. była i ona dalej gdzieś jest, właśnie tworzenia, nie? Także przyjeżdżajcie, czy na przyczepach przywieźcie, nie Tak. wstydźcie się tego. Jest miejsce dla przyczep, darmowe. Tak. No i będziemy oglądać, no. No. Będzie surowo. Bardzo. No, nie, spoko. No, nie, no ja już się nie mogę doczekać. A ty przyjedziesz czym? Przyjedziesz Wiesz tym, co, czy... nie, no to tak, to bym No chciał to tam potworem zrobimy przyjechać, właśnie nie? w Potworem, bo wiesz, w Łebie na scenę może wjedziemy jakoś. Wiesz co, ja wjeżdżałem na scenę, tylko musi być podjazd jakiś sobie, no żeby się nie właśnie, męczyć, no. nie? Szeroki, Coś żeby nogami pomyślimy. sięgać. A jak nie, to gdzieś tam przed sceną coś Damy na radę pewno sobie. wykombinujemy, no. Dobra, my już tutaj kończymy. O, czekaj, jeszcze powiedz jakie kabelki, bo widzisz, teraz jest bo ja pytanie, to jest ekstra ładowanie. No tak. Ale to jest dla 2 osób? Dziadek wymyślił Road King. Ty, bo to jest dla 2 osób, Wiemy, nie? jak wygląda skórka. Cztery foty żeby zobaczyć. No. Z lat 90. Jest. No. Tak. Fajnie, wygląda fajnie, to naprawdę. Także tak, on wymyślił Road Kinga, tak. W ogóle jak sobie zobaczycie, są też foty paru sprzętów typu WL zrobionych na takie Road King, które mają zawieszenie z przodu teleskopowe, z tyłu wahacz wleczony, skrzynia od NSU na przykład czterobiegowa, normalna zmiana biegów i kufry, te owiewki wyklepane i to były też takie rzeczy, które robił. Zresztą Adam taką jeździł, na przykład Meller. Wyjechał nią Właśnie do ta Niemiec Big Mama, kiedyś. nie? Big Mama to już, Czy nie? to już on tam, nie, to Big Mama to już są czasy, Czy kiedy wcześniej Adam był jeszcze, w tak? Niemczech, tak, wcześniej, to lata, nie wiem, A. 70 pewnie. W ogóle jakbyś tak pogadał z chłopakami właśnie tej starej daty, przepraszam, to oni tam dużo rzeczy robili dziwnych, nie? To jest taki plan, ale to wiesz, ciągle... No. Ty, a to jest podnóżek tak centralny? Tam to? Który? Z tyłu? Tak, To. I powiem Ci, że możesz go spokojnie postawić, tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić. A ile on waży w ogóle? 430 kg. 430. Dlatego teraz patrząc na mnie jestem niski, dlatego nie lubię nierówności, bo ja na przykład nie sięgam nogami, nie? I śpiach coś jest problematyczne. No, już się to nauczyłem tego. Raz kiedyś się wyłożyłem na zlocie, bo mi nóg zabrakło i fajtnąłem totalnie na bok. Ale ludzie się zbiegli zaraz. Podnieśli mnie do góry i postawili na kołach. Wiesz jak ludzie działają. No wiem. Klemę z akumulatora no. ściągają bez odkręcania, nie? Także tak to działa. I tak mnie podnieśli. O, ja tutaj jeszcze patrzę, bo tutaj jeszcze są inne różne sprzęty. Tu jakiś Indian fajny przyjechał. O, tu jest bramka. Tu jest bramka u dziewczyn. O, są magnesy. Cześć, hej. Hej. Tak, jak najbardziej. Jest grill, o, jest woda, jest Bartek. Bartek mnie uratował wodą. Ratownik wodny. Ratownik wodny. Ja jeszcze myślę, że podejdziemy na chwilę może do Wikinga, bo jest tu Wiking. Idziesz ze mną jeszcze? Tak, O, tutaj jest grill, ale patrz, nie ma nic na grillu. bo wszystko w Bemarze się grzeje, nie ma chętnych. O Jezu, ja zawsze lubię nagrywać jedzenie, a tutaj widzisz, nie? Spóźniłem się. To masz kącik kulinarny, tak? Tak, mam kącik kulinarny. O, Kto może być u Zygmunta? dzień dobry. Łukaszek. Przyszedłem tu do ciebie jeszcze nagrać coś z tobą. O, ja sobie tutaj tego... Gotowy jesteś już na łebę? Na łebę jestem gotowy zawsze. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Na łebie od pierwszego jestem, także nie odpuszczam. No, Pamiętasz, to pierwszy łebek kto robił? My.
razem. No my. A ostatnio Bartek mi wysłał ten film, co jesteśmy w tym, gdzie to jest? Wirtualna Polska. Wirtualnej Polski. Tam gdzie pamiętasz co mówiłeś, że ta mucha tam coś tam, jakbym urodził się z następnym życiu A, muchą. no. To nawet gówno nie spróbuję, bo mnie paczką zabiją, nie? Ale tak było. No bo to jest na YouTubie tamten. Tak, jest, to jest stary To film. jest tam na tym. 2.12. Ale słuchaj, Będziesz miał swoją maszynę do szycia na tak, szybek? wezmę 2 O, teraz, bo wtedy mi maszyna zaczęła szwankować i nie dało rady, nie? Ale teraz wezmę 2. no to super. No, No. wezmę 2 maszyny. Jeszcze pomocnika musiałbyś mieć. No, Syna może byś wziął. może by tam, nie wiem, może Romek będzie. No. No to oko wykuruje, bo operację mam na oko teraz. No i tego, a wiesz, na jedno nie widzi, to mu zrobili, soczewkę mu wymienili i musiał dopłacić jeszcze 5,5 tysiąca, żeby astygmatyzm mieć, wiesz. No tak. I teraz widzi. Tak, bo tak jak jechał, to po prostu miał światło świeci, czy motocykl, to takie tyle świateł, 15 świateł widział, a nie szło, no, przecież przez to się 4 razy przewrócił. No tak, no to dobrze. Teraz wiesz, już mówi, że lepiej Czechosłowacji robi, Czechach. Czekam, tak. A to co to są za rzeźby, powiedz mi tutaj? Co? Co to za rzeźby tu? Tu tego gościa, Aha. daje koszulkę, Okej. sam robi to. No i tak, i będzie zobaczymy, no. Kto nie przyjdzie tutaj, bilety już mam, ale mówię, widzisz, zobacz co Kudłaty zrobił. Mówi, podwyższy wiek. Ja mówię, tak, a wiesz dlaczego podwyższył wiek? Bo w tamtym roku miał prawie 180 osób poza tym, a to niestety to są Ale pieniądze. ja nie wiedziałem, że tak wiesz, teraz ludzie jednak się Tak. tak jak mówił Tomek, że 66 lat dziadek to się wydawał, że staruszek, a teraz... Tak, teraz już nie są jest wszyscy staruszek, młodzi. nie? I Młodzi ja duchem. mówię, i to jest strata, bo 180 miejsc namiotowych, a jeszcze jak przyjechali z tymi budami, swoimi trajkami, tym, to niestety. I to powinno, za to się powinno płacić, no trudno się mówi. A oni sobie jeszcze namiociki ściągają to, tamto, no to słuchaj, no a później tak ile trzeba było dorobić placu, nie? Żeby się wszyscy zmieścili. No, Trzeba było dorobić, trochę tam jest tej roboty. Dobra, ale Wikuś, każdy ja... mało i ten ma wykupiony, ten no nie wczoraj to Tak, dużo przywozili. ludzi mówi, że ma? Mają powykupowane już, mówi ten, nie. Czekają na łebę, no to No. super, to się serce się raduje. Tak, no słuchaj, no po to się organizuje, żeby wiara przyjechała. No, do mieci znowu na rybę trzeba będzie. No, ja już tam, ja nie chodzę już, wiesz, bo tak jak Nie w masz początku czasu. zaczęliśmy, nie chodzi o to. No, o 10 czy 11 mogę pójść, nie? Ale jak przyzwyczaili się, wiesz co, ze mną szli, a później człowieku jak zaczęli walić, to drzwi biją oknami. No tak, bo wszyscy chcą być przyjaciółmi. No, Królika. no to chodzi. I wiesz, i ja mówię, to ja mówię, Miecio, ja nie przepadam za wędzoną rybą. I tak, no bo co będę, nie, przyjdę się przywitam, tylko, bo mówię, ja nie przepadam za wędzoną rybą. Mówię, i ten, bo tak, no, idziesz do Mieci, chodź do Mieci, idziemy do Mieci. No i tak, a to aż głupio tak, nie? Że No to jest wiesz. głupio, bo nam powie, że przyprowadzasz, Do niejednej knajpy tak było. no, ja mówię, to Ale bo to wiesz, bo w Łebie jak przyjeżdżamy, tam dużo ludzi, mamy dużo takich przyjaciół właśnie, którzy nas Oczywiście. lubią, szanują od lat, bo tam już... I nie będę robił z siebie jakiegoś tego, że przyprowadzał specjalnie, żeby No tak. ryby za darmo zjadła czy coś, nie? No tak. Wiesz. A z Romkiem sobie on tam ma, wiesz, kumpli tych rybaków, ja też mam, przecież zresztą wszystkich tych dostaniemy zawsze flądrę, czy torbuta, czy tego, nasmażymy. Piecze się na polu, zje się ze smakiem. No, tylko Tak, no tam przecież szczególnie, że ludzie, wiesz, różne przywożą, wędzarnie, nie wędzarnie, nie? ostatnio mieliśmy ze 2 lata temu, 3 lata temu jeszcze, przed pandemią. Ten taki, pamiętasz go? Ala Japończyk taki, No. niby, że ojciec tam Japończyk mi co, no, mordę miał nie wyjściową, jako japońską, nie, ale tego. On ryb nie je, mówi, nie, ja ryb nie lubię, nie jem.
A my z Romkiem na dwóch, ja miałem dwupalnikową kuchenkę na butle. No i Romek przyniósł 10 kilo flądry. Poczyściliśmy, w solance namoczyliśmy, wszystko elegancko, fajnie. No i butelka oleju, smażymy. Smażymy na dwóch patelniach. Romek na jednej, a na drugiej. No i wreszcie my, no trzeba by zjeść, nie? A tu talerz był. No. Ja patrzę, mówię, Romek, no, a gdzie te, a gdzie te ryby? A ten już palce oblizuje, on rybnieje. 2 ryby nam zostały z 10 kilo. Ten zjadł, temu poczęstował tu, a my zładli. Tak się rozeszły wtedy. No, Poszły. kurde, melon. Ja sam byłem, bo to u Stasia jeszcze świętej pamięci smażyliśmy przecież przy tym No. namiocie. Ja mówię, no, To my nie zjedliśmy, a Nikt nie nagle je tutaj ryb, no. ten, tutaj pełno poczuli zapach, wiesz. A to wiesz, Po polu się niesie. kurde, a to kuter przypłynął, tylko i świeża ryba jest, wiesz. No nie, no bezpośrednio tam z to jest kotla. rewelacja z tą No. rybą, nie? I my, Romek poszedł do tego, do kumpla tam na kuter, bo kiedyś całą skrzynkę mniejszych takich, no takie fląderki, nie? No. Wziął i wywala do wody, do rzeki, nie? Ja mówię, czemu wywalasz? A mówi, bo to ją nie sprzedasz, bo każdy chce większą. Ja mówię, czemu mówisz, że wywalasz, ja bym wziął, bo mam świeża ryba. Wziąłbym na ten i tylko flaczki wyprół i tak jak frytki by się jadło. No, Parę lat temu pierwszy Posmażył, raz, jak no, zaczęliśmy no. smażyć. I tak, a no mówię, Był nie, chyba ja zapomniałem, dobra. To przyjdziesz, 2016 albo 15 rok. To się od 15 roku. przyjdziesz, mówi, jutro, pojutrze, bo tak. Oni jak jedno z sieci wyciągają i stawiają od razu drugie, nie? To mój pojutrze będziemy jechać, to przyjdziesz. No, ale poszliśmy z Romkiem, no to mało było. Wzięliśmy tylko 10 sztuk, to tak sobie stworzyliśmy. A ten nie, ja to wiemy. A to patrzymy, no 10 kg wypatroszone. Tego już później. No mówię, to gdzieś ta ryba? Patrzę się w boku na patelni, na talerze, nie ma. A on tylko się, ale ryby nie, ja ryby nie lubię, nie. No, poczekaj. Słuchaj, uciekam, Wikuś, miło było Cię było zobaczyć. Tak, biorę zaraz kurtkę, wezmę Kamilę tutaj i te. Ciebie też, ja tam Super, że podjedź, no, to coś się pogadamy, no. Zmyknięta, no nie? No, Jeszcze Marcina zgarnąłem i pojechaliśmy na przód. dobra, dobra, dobra. A możemy w sumie wziąć te kurtki. Tak, ja tam zazwyczaj jestem. O, czekaj, tu u Ciebie. Pozdrów tam Grzesia ode mnie. Pozdrowie, dzieciaki. Jedzie po te. Łysego pozdrowie, no. No, Ekipę widzów wszystkich pozdrawiamy, nie? Będę tu... tak jest, tak No. jest. Wszystkich widzów na pewno, bo to od nich tylko zależy Tak. frekwencja, nie? Nie, no dużo się wybiera, dużo też się pozdrawia tam, wiesz, Oczywiście, no. No i trzeba być wszędzie. Tak. Jeździć, Jeździć, dopóki, obserwować. nie żałować sobie. Tak, dopóki są siły, to Tak. Trzymaj się. trzymajcie się. Hej. Dobra, my się pakujemy, nie, bo to już czas. 16:46, no. Dobrze, mieliśmy tego znowu, nie? O, tu jest kolega Daktyl. Makipianin. Makipianie. Tu jest koleżanka. Koleżanka Kamila. Najlepszy kumpel wśród Kamili. No, jedziemy Kama, nie? Bo pogadałem z zbieramy Wikingiem się, chwilę i ten. Trzeba się zbierać, bo ma o 18 padać, a jest 16:46. No, a my musimy dojechać. A No. już mogliśmy raz w tym roku, jak wracaliśmy z Tak, Oławy, nie? z Oławy, Motocyklem, no. Więc Także- powoli kończymy, nie? O, kolega Bartek jest, no. Ja zostaję. Bartek zostaje. Ma tutaj Ja też- również. Tak, ktoś zostaje. A jest ktoś jeszcze z Makipy tutaj, czy nie? Ze znajomych? Nie. Nie ma nikogo? Samotny taki tu? Będę trzymał wartę. Położyć Ja by ktoś się zjawił, ja tu jestem, czekam. Jest jedno piwo luźne, nie piję, ja w ogóle się przed alkoholem nie patrzę. No, także tym miłym akcentem kończymy. Przecież to, kto ma to rozumieć, jak nie my? No proszę cię. No, jeszcze ostatnia sweet focia tu z organizatorem Stefanosem. Dziękuję Kuzatemu i Kamie, że nas odwiedzili. No, fajna impreza. Mam nadzieję, że będziesz kontynuował, to przyjedziemy. Czy jeszcze nie wiesz? Jeszcze nie wiem. Nie byłoby tej edycji, gdybyś nie dał mi błogosławieństwa. Więc jesteś ojcem chrzestnym tej imprezy. Nie, no fajnie, mi się podobało. Fajna miejscówka, fajny klimat jest dobrze, no. Zobaczymy jak to będzie.
Zobacz jakie tutaj są ananasy z pierwszej klasy. Cześć, cześć. O, się rozcięło. No, wróciliśmy już do domu w sobotę. Już nie nagrywałem tego, bo nie wziąłem sobie tych takich myszek do mikrofonu, więc mówię, jak będzie z jazdy, to pewnie będzie znowu szumiało i też nie chciałem sobie psuć, że tak powiem, tym zakładaniem, okablowaniem kamerowo-mikrofonowym, tylko chciałem skorzystać z tego, że sobie z Kamilą pojechaliśmy na fajny wyjazd, fajne spotkanie, taki kameralny zlot, ale fajnie, przyjemnie, fajnie, że dużo ludzi właśnie spotkaliśmy na miejscu. No i co tam? Słuchajcie, dzisiaj wybiło 45 000 subskrypcji i akurat w tym samym dniu 30 milionów wyświetleń filmów. Także dzięki bardzo, że oglądacie, że zaglądacie. Fajnie, że to się kręci. O, jest Grzesiu. Grzesiu jak zwykle przy naszywkach. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Grzesiu metalikę tam ogarnia. No ja się przygotowuję. O, widzisz, miałem tutaj przykręcić tą tabliczkę do SHL-ki. Jeszcze się nie mogę. I tą SHL-kę gdzieś tu chyba powiesimy może. Może ją gdzieś powiesimy w stodole, ale ja się, powiem wam, że przymierzam, bo już wczoraj tutaj zaglądałem. Chyba, bo tak, temat Sokoła rusza. Chyba w następnym odcinku odkręcę tutaj po prostu skrzynię. Będę musiał odkręcić tu kapę. Nie wiem, bo patrzyłem w katalogu części, żeby sobie zobaczyć, jakie tutaj śruby, bo zobaczmy sobie, o, tu jest jakaś taka jedna śrubka taka, więc to jest pewnie coś dokładane. Tutaj mamy śrubkę stan oleju, więc to sobie sprawdzimy. Ale jak tutaj patrzyłem w katalogu, to nie ma właśnie narysowanych, jakie powinny być śrubki. O, skrzynka przykładniowa. Gdzie tutaj my to mamy? Są tu jakieś śrubki. Tutaj są pokrywy. Tu mamy sprzęgło. O, i mamy boczna przekładnia z pokrywą sprzęgła. No i jest pokrywa, ale nie ma tutaj narysowanych śrubek. Tu jest jakaś śrubka czwarta, ale to jest gdzieś chyba w środku. Wkrętka. Więc będę potrzebował na pewno takie... Chociaż nie, może na tych starych śrubach, chociaż zobaczcie jak tutaj jest, nie? Tutaj ktoś chyba dał jakąś inną śrubę, bo są dwie podkładki. Tutaj też są po dwie podkładki. Coś jest tutaj namieszane pewnie. No podejrzewam, że no niestety kiedyś tam nie przywiązywali wagi do takich rzeczy. Więc tu może być tak, jak to odkręcimy, tu sobie ściągniemy coś tam, to później tam są 4 śrubki, które tutaj trzymają to. No i wtedy może jakoś to mycie będzie, bo teraz ten silnik jest duży, ciężki i mam tutaj jedną myjkę od firmy Yato. Mam drugą myjkę ultradźwiękową od firmy Vevor, która mi przyszła, w ostatnim odcinku pokazywałem. I kupiłem też sobie jakiś taki wielozadaniowy, skoncentrowany płyn do myjek ultradźwiękowych. I tam się to jakoś chyba 1 litr na 10 litrów wody, więc tam mam 22 litry, tu mam chyba 30 litrów. I to też jest do takich myjek. Więc sobie może będziemy czymś takim to myli w kolejnych odcinkach. No i to też będzie pewnie, nie będzie tak, że będzie jeden film i tutaj będzie nagle wszystko zrobione, tylko będziemy sobie to na spokojnie zaglądać, przeglądać. Ja mam już też od kolegi, który ma taką dźwięczną ksywę Billy Kun, narysował ten silnik i będą koszulki z tym silnikiem do zakupienia u mnie, ale nie wiem kiedy. Jeszcze nie wiem kiedy to nastąpi. Na razie czekam na koszulki z Weby i koszulki jeszcze Easy Raidera. O, tutaj wam pokażę, bo już mam półeczkę na stare świece. Maciek mi tutaj takie coś fajnego sprawił i zaraz zobaczymy sobie jakąś tutaj świecę. O, mamy takiego czempiona. Mamy tutaj tą świecę do Sokoła.
od kolegi, który tu mnie ogląda i mi wysłał. O, to do Sokoła to musi być tutaj, na takim zacnym miejscu u góry. A tu mamy jakiegoś czempiona i zaraz zobaczymy, czy ten czempion tu wejdzie. Ten czempion chyba tutaj. O. No i zobaczcie, jaka kolekcja super świec, jak można to fajnie poukładać. Teraz zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Jakieś różne te świece są. Różne, różniste, więc tutaj będziemy sobie to gdzieś tutaj układać. To są różne otwory. Ten jest za mały. O, dobra, to jest tutaj. To jest jakaś ruska. Miotsa, nie ma miotsa. Tu mamy jakąś amerykańską. O. No, zobaczcie, jak to fajnie. Dobra, ja to sobie już później będę robił, albo może jakiegoś live'a odpalę. Bo w sobotę odpaliłem live'a, jak tutaj właśnie Crossbonesa, zmieniałem lusterka i słuchajcie, 24 000 osób to oglądało. Ja mówię, matko i córko, jakie te zasięgi się teraz robią ogromne. No ale cieszy mnie to fajnie. Tutaj dużo też widzów spotkałem właśnie w Wielczu. Także bardzo mi miło. Fajny też ten właśnie potwór szydełka Tomka. My się znamy tam jeszcze z czasów apanonarowych, czyli tam z lat 2000, początek lat 2000, bo ja wtedy tam w apanonarze się udzielałem. No i fajnie. Będzie kolega też w Łebie, więc będzie można ten motocykl pooglądać, popytać, dopytać. Ja się bałem tutaj też o ten dźwięk, bo tam był ten mikrofon, to nagłośnienie było taki pogłos, ale jakoś myślę, że jakoś to wyszło. Dobra, o, tu jeszcze widzę jeszcze naszywkę łebską, ja już ją pokazywałem, ale mam ją pod ręką, to wam jeszcze raz pokażę. Dobra, na dzisiaj to już tyle. Żegnam się z wami. Miłego poniedziałku i do zobaczenia w przyszłości. Na razie, pa pa. Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na 2 scenach. Nocna parada motocykli, 2 dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów. Łeba na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!